Pamiętaj, że jesteś ważny. Twoje uczucia się liczą, a twoje marzenia zasługują na to, aby zostać zrealizowane. Niech ten odcinek będzie dla ciebie przypomnieniem, że masz w sobie potencjał, by stworzyć życie, którego pragniesz, pełne radości, spokoju i spełnienia. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, bo mam dla ciebie coś, co mam nadzieję stanie się iskrą zmian w twoim życiu. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co dotyka każdego z nas, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy na naszej życiowej ścieżce. Chodzi o mentalne nawyki, które często nieświadomie mogą sabotować nasze codzienne działania, marzenia, a nawet całe życie. Ale mam też dla ciebie dobrą wiadomość. Razem zobaczymy, jak możemy te nawyki rozpoznać i co więcej, jak możemy je przekształcić, aby działały na naszą korzyść. Przyjrzymy się bliżej tym nawykom i odkryjemy narzędzia, które pomogą nam budować silniejszy, szczęśliwszy i bardziej świadomy umysł. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą wysoko wrażliwą emocjonalnie, introwertykiem, czy po prostu kimś, kto dąży do lepszego siebie. Pamiętaj, że każdy krok, który podejmujesz, by pracować nad sobą, jest krokiem w dobrą stronę. Jesteś na właściwej ścieżce, a ja jestem tutaj, żeby cię w tym wspierać. Razem możemy więcej, a zmiana zaczyna się właśnie teraz. Nawyk negatywnego myślenia. Pierwszy mentalny nawyk, który może mieć ogromny wpływ na twoje życie, to ciągłe skupianie się na negatywach. To, co stale przetwarzamy w naszych myślach, rośnie. Jeśli ciągle koncentrujemy się na tym, co złe, na problemach, niepowodzeniach, nasz umysł zaczyna wierzyć, że to jedyna rzeczywistość, jaką znamy. To jak ogród. Jeśli będziemy sadzić tylko chwasty, nie powinniśmy się dziwić, że nie rosną w nim piękne kwiaty. Jak to zmienić? Jednym ze sposobów na przełamanie tego nawyku jest praktyka wdzięczności. Może to brzmieć trywialnie, ale nauka pokazuje, że dzięki wdzięczności możemy znacząco poprawić nasze samopoczucie, zdrowie, a nawet relacje z innymi. Proponuję ci prostą technikę, którą możesz wprowadzić już dziś – dziennik wdzięczności. Każdego wieczora przed snem zapisz 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczna tego dnia. Mogą to być małe rzeczy jak smak ulubionej kawy, uśmiech od nieznajomego, czy postęp w pracy nad sobą. Z czasem zauważysz, jak twoje myślenie zaczyna się zmieniać. Zamiast ciągłego skupiania się na tym, co złe, zaczniesz dostrzegać i doceniać dobro, które cię otacza. William James, nazywany ojcem amerykańskiej psychologii, powiedział: największą rewolucją mojego życia było odkrycie, że zmieniając postawę myślową, mogę zmienić swoje życie. Niech te słowa staną się przewodnikiem również dla ciebie. Zmieniając sposób, w jaki myślisz, zmieniasz swoje życie. Wyzwanie dla ciebie. Zacznij prowadzić dziennik wdzięczności przez najbliższe 30 dni. Każdego dnia zapisuj 3 nowe rzeczy, za które jesteś wdzięczna. Obserwuj, jak ta prosta zmiana wpływa na twoje życie, samopoczucie i relacje z innymi. Pamiętaj, jesteś kreatorem swojego życia, a twoje myśli to potężne narzędzie, które może ci pomóc budować życie, o jakim marzysz. Zrób ten pierwszy krok, nie lekceważ tego. Jeżeli chcesz więcej na temat wdzięczności, w opisie tego filmu zostawiłem dla ciebie link do tego i innych ważnych materiałów. Nawyk przejmowania się tym, co inni myślą. Kolejnym nawykiem, który może mieć paraliżujący wpływ na nasze życie, jest nadmierne przejmowanie się opiniami innych. Żyjemy w świecie, gdzie ciągła ocena i porównywanie jest na porządku dziennym, co może prowadzić do utraty naszej autentyczności i pewności siebie. Próbując zadowolić wszystkich dookoła, często zapominamy, co jest dla nas naprawdę ważne. Jak to zmienić? Kluczem do przełamania tego nawyku jest budowanie własnej samooceny i niezależności emocjonalnej. Zamiast kierować się tym, co inni mogą o tobie myśleć, zacznij słuchać swojego wewnętrznego głosu. Zadaj sobie pytanie: czego ja naprawdę chcę? Pozwól sobie na bycie sobą bez potrzeby udowadniania czegokolwiek komukolwiek. Jeżeli na przykład nie rozumiesz jakiegoś polecenia w pracy lub nie do końca wiesz, co masz zrobić, bądź zrobiłeś coś źle, nie bój się o tym mówić otwarcie. Ludzie chcą być postrzegani za nieomylnych, co w rezultacie może przynieść odwrotny skutek. Spójrz na dzieci. Czy one przejmują się tym, co ktoś o nich pomyśli? A co robią, gdy czegoś nie rozumieją? Od razu zadają pytanie. Spróbuj być trochę jak dziecko i nie narzucaj sobie niepotrzebnej presji.
Jedną z technik, którą możesz wypróbować, jest ćwiczenie asertywności. Polega ono na wyrażaniu własnych myśli, uczuć i potrzeb w sposób bezpośredni, ale szanujący granice innych. To nie tylko sposób na budowanie własnej samooceny, ale również na naukę stawiania granic, co jest niezwykle ważne w kontekście dbania o własne dobro. Po prostu otwarcie mów, co myślisz i naucz się mówić nie. Eleanor Roosevelt powiedziała kiedyś: nigdy nie pozwól, by opinie innych ludzi stały się twoją rzeczywistością. Te słowa są przypomnieniem, że to, co inni myślą o tobie, nie definiuje twojej wartości ani nie określa twojego życia. Wyzwanie dla ciebie. Przez najbliższy tydzień codziennie rano zadaj sobie pytanie: co ja naprawdę chcę dzisiaj zrobić? I pozwól, aby to pytanie kierowało twoimi działaniami przez cały dzień. Spróbuj również co najmniej raz w tygodniu wyrazić swoją opinię lub potrzebę, nawet jeśli wydaje ci się, że może to spotkać się z niezrozumieniem lub dezaprobatą ze strony innych. Pamiętaj, to ty jesteś autorem swojego życia. Pozwolenie sobie na bycie prawdziwym i autentycznym jest największym darem, jaki możesz sobie dać. Zacznij od dzisiaj. Nawyk porównywania się z innymi. W świecie mediów społecznościowych i ciągłej ekspozycji na idealne życie innych, łatwo wpadamy w pułapkę porównywania się. To może prowadzić do poczucia nieadekwatności, zazdrości, a nawet depresji. Pamiętaj, że każdy z nas jest na innej ścieżce życiowej i każdy ma swoje wyzwania oraz cele, o których często nie mamy pojęcia. Jak to zmienić? Kluczem jest skupienie się na własnym rozwoju i docenianie swojego postępu. Zamiast patrzeć na innych, zwróć uwagę na to, jak daleko sam doszedłeś. Praktyka mindfulness może tutaj bardzo pomóc. Pozwala ona żyć tu i teraz, doceniając każdą chwilę i akceptując siebie bez porównań. Cały materiał na temat mindfulness również znajdziesz w opisie tego filmu. Możesz również spróbować ćwiczenia, którym jest prowadzenie dziennika postępów, w którym codziennie zapisujesz swoje małe sukcesy, uczucia i przemyślenia. To pomoże ci zobaczyć, ile już osiągnąłeś i jak rozwijasz się każdego dnia. Theodore Roosevelt powiedział: porównywanie się z innymi to kradzież radości. Te słowa przypominają, że porównywanie siebie do innych może tylko zabrać ci radość z własnych osiągnięć i życia. Wyzwanie dla ciebie. Na początku każdego dnia zapisz jedną rzecz, którą chcesz dzisiaj osiągnąć lub na której chcesz się skoncentrować. Na koniec dnia wróć do tego i zastanów się, co udało ci się zrobić, aby zbliżyć się do tego celu. Rób to przez miesiąc i obserwuj, jak twoje nastawienie się zmienia. Pamiętaj, twoja wartość nie zależy od porównań z innymi. Jesteś wyjątkową osobą i masz własną, niepowtarzalną ścieżkę życiową. Skupienie się na własnym rozwoju i postępach jest kluczem do budowania poczucia własnej wartości i szczęścia. Nawyk odkładania na później. Prokrastynacja, czyli zwlekanie z wykonaniem zadań, jest nawykiem, który może znacząco wpływać na naszą produktywność, samopoczucie i ogólne poczucie spełnienia. Często odkładamy zadania na później, szukając wymówek, co prowadzi do stresu, poczucia winy i przeciążenia w ostatniej chwili. Jak to zmienić? Jedną z metod na przełamanie nawyku prokrastynacji jest technika 5 minut. Polega ona na przekonaniu siebie, by poświęcić zadaniu tylko 5 minut. Bardzo często po tych pierwszych 5 minutach znajdujemy w sobie motywację, by kontynuować dalej. To zmniejsza początkową oporność i pomaga w rozpoczęciu pracy nad zadaniem. Innym sposobem jest metoda małych kroków. Podziel duże, przytłaczające zadanie na mniejsze, zarządzalne części. Skupiając się na małych krokach, łatwiej jest zacząć i utrzymać pęd. Hiszpańskie przysłowie mówi: jutro jest często najbardziej zajętym dniem tygodnia. Przypomina nam to, jak łatwo jest odkładać zadania na później, tworząc iluzję, że jutro będziemy mieli więcej czasu lub energii, aby je wykonać. Wyzwanie dla ciebie. Wybierz jedno zadanie, które odkładasz od dłuższego czasu. Zastosuj technikę 5 minut i zobacz, jak to wpłynie na twoją zdolność do rozpoczęcia i ukończenia zadania. Praktykuj tę metodę przez tydzień, obserwując, jak zmienia się twoje podejście do zadań, które zwykle odkładasz. Pamiętaj, zwlekanie to coś, z czym boryka się każdy z nas. Kluczowe jest zrozumienie, że zawsze można zacząć małym krokiem. Nie pozwól, aby strach przed dużym zadaniem zatrzymał cię przed podjęciem jakiejkolwiek akcji.
Małe kroki prowadzą do wielkich zmian. Nawyk braku wdzięczności. Żyjąc w ciągłym pośpiechu i skupiając się na tym, czego nam brakuje, łatwo możemy przeoczyć to, co już mamy. Brak wdzięczności może nas pozbawić radości z obecnych chwil i osłabić nasze relacje z otoczeniem. To, za co jesteśmy wdzięczni, to to, co zaczyna w naszym życiu przeważać. Jak to zmienić? Codzienna praktyka wdzięczności może całkowicie zmienić Twoje życie. Zacznij każdy dzień od zapisania 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Mogą to być zarówno duże, jak i małe rzeczy. Kluczem jest regularność tej praktyki. Ćwiczenie kamień wdzięczności jest kolejną potężną metodą. Przed snem, trzymając w dłoni mały kamień lub inny przedmiot, przypomnij sobie coś, za co jesteś tego dnia wdzięczny. To proste ćwiczenie pomaga zakończyć dzień na pozytywnej nucie, skupiając umysł na dobrych aspektach życia. Znalazłem ciekawy cytat. Posłuchaj. Wdzięczność przekształca to, co mamy, w wystarczająco dużo. Te słowa przypominają nam, że wdzięczność pozwala dostrzec bogactwo w naszym życiu, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Wyzwanie dla Ciebie. Przez najbliższy miesiąc każdego dnia zapisuj 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Możesz również dołączyć do tego ćwiczenie z kamieniem wdzięczności każdego wieczoru. Obserwuj, jak ta praktyka wpływa na Twoje samopoczucie, postrzeganie świata i relacje z innymi. Pamiętaj, wdzięczność to nie tylko myślenie o dobrych rzeczach, to również sposób na życie. Kiedy zaczynasz doceniać to, co masz, Twoje życie zaczyna się wypełniać radością i zadowoleniem. Pozwól, aby wdzięczność była Twoim codziennym nawykiem. Chcę Ci przypomnieć, że zmiana zaczyna się od małych kroków. Nie musisz zmieniać wszystkiego naraz. Wybierz jeden nawyk, nad którym chcesz pracować i poświęć mu trochę czasu każdego dnia. Ciesz się każdym małym sukcesem i pamiętaj, że droga do lepszego ja jest podróżą, a nie sprintem. Pamiętaj, że jesteś ważny. Twoje uczucia się liczą, a Twoje marzenia zasługują na to, aby zostać zrealizowane. Niech ten odcinek będzie dla Ciebie przypomnieniem, że masz w sobie siłę, by stworzyć życie, które kochasz, pełne radości, spokoju i realizowania celów. Dziękuję, że jesteś częścią tej społeczności. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.